w zaktualizowanej wersji poradnika o upgrade'owaniu modułu. Więc czego potrzebujemy? Potrzebujemy strony GitHuba naszego modułu, jak i pliku APK z YouTube'em oczywiście. Potrzebujemy ostatniej wersji i jednej poprzedniej. Przechodzimy na stronę GitHuba i otwieramy plik JSON, w którym są zapisane wszystkie hooki. Przechodzimy na sam koniec i odnajdujemy ostatnią linijkę. Otwieramy konsolę. Odnajdujemy nasze pobrane pliki APK. I oczywiście używamy APK Tools na obu plikach. Ups. Oczywiście oba pliki mogą się nieco długo wypakowywać, ale to nic. I robimy to samo z drugim plikiem. Gdy oba pliki są wypakowywane, otwieramy nowy program, który nazywa się IDA. Ja używam wersji 6.8. Otwieramy naszą IDę, klikamy Disassemble a new file i wybieramy plik DEX poprzedniego i ostatniej wersji YouTube. Wybieramy All Files i potrzebujemy Classes i Classes 2. Wybieramy najpierw Classes 1. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy. Jak widzimy, drugi plik też się rozpakował, więc możemy już zamknąć konsolę. Otwieramy IDE drugi raz. I robimy to samo. Teraz tylko otwieramy plik DEX z nowej wersji. I również bez żadnego numerka. Tutaj nic nie zmieniamy. Czekamy. Te pliki również długo się dosyć wypakowują, więc jeżeli mamy brak odpowiedzi, po prostu czekamy. No jak widzimy, nasza poprzednia wersja już została rozpakowana, a więc szukamy
szukamy klasy AALE. Klikamy tutaj, obojętnie gdzie, i wpisujemy AALE. Jak widzimy tutaj na dole pokazywało się, co wpisujemy. I mamy metodę C. Klikamy tutaj, klikamy 2 razy. Możemy kliknąć tutaj prawym na kod i klikamy sobie graph. Jak widzimy, mamy podgląd grafu. Nas interesuje tutaj. Nas interesuje ta linijka const string. I to, co następuje potem. Zaznaczamy, czyli klikamy i przeciągamy. Zaznaczamy całą linijkę. Klikamy na hex view. Zaznaczyły nam się cztery dane. W ostatniej wersji robimy to samo. Tylko musimy znaleźć, która klasa odpowiada tej starej. Czyli musimy pamiętać te cztery cyfry. Wpisujemy search sequence of bytes, Alt B. Albo klikamy tutaj na tą ikonkę. Wpisujemy 1 a 0, 1. Te dwa możemy pominąć, czyli wpisujemy 2 razy znak równa się i wpisujemy te dwa kolejne, czyli 54, 32. Zaznaczamy za hex, search down i find all occurrences. Klikamy OK. Po wyszukaniu w kolumnie instruction szukujemy właśnie tej linijki, którą wcześniej zaznaczyliśmy. Czyli V1 background mode. Jak widzimy, to jest const string, czyli mamy dokładnie to samo. Klikamy 2 razy. Tutaj również graph view. I jak widzimy, to jest dokładnie to samo. Tak sobie. Jak widzimy, to jest dokładnie ta sama instrukcja, która była wcześniej. Czyli w nowej wersji klasa AALE została zmieniona AALU. Czyli potrzebujemy wpisać teraz tą daną do naszego worka na GitHubie. Edytujemy plik. Możemy skopiować sobie poprzednią klasę i zmieniamy class name z AALE na AALU. Ten hook odnajdziemy w pliku hooks w klasie dex2, czyli w późniejszym etapie. Zajmiemy się teraz tym hookiem. Potrzebujemy zmienić A, B, G, V, A, F i G. Wyszukujemy klasę ABGV naszym starym, czyli wpisujemy
Pamiętajmy o wykasowaniu wcześniejszej wpisanej klasy. Wpisujemy ABGV. Mamy kilka. Potrzebujemy wyszukać metodę D. Czyli klikamy ABGV D. Tutaj interesuje nas to małe okienko. Zaznaczamy sobie iGetObject. Jak widzimy A, F i G jest tutaj zaznaczone, tak jak tutaj. Klikamy HexView. Jak widzimy, teraz mamy inne dane zaznaczone. To możemy zamknąć. Klikamy znowu tutaj. Wpisujemy 54, 30. Te dwa dane pomijamy, czyli znowu wpisujemy znaki zapytania. I wpisujemy 38, 00 i te dwa. Zaznaczamy hex, search down i find all occurrences. Klikamy OK. Jak widzimy, wyszukały nam się wszystkie dane. Musimy teraz znaleźć to samo co tutaj, czyli V0, P0. Czyli według instrukcji szukamy V0, musi być P0, czyli tak jak tutaj. Niestety tutaj klasa nie odpowiada tej, która jest tutaj, czyli szukamy dalej. Mamy klasę tą. I to będzie prawdopodobnie ta. Ale jak widzimy, tu mamy LL, potrzebujemy ZL i potrzebujemy D na końcu, czyli szukamy dalej. Mamy tutaj GetObject V0, P0, AF, JD i to będzie na 100% ta sama klasa. Klikamy dwa razy, jak widzimy, mamy to samo co wcześniej. Czyli jak widzimy, nasz nowy hook zamiast ABGV mamy ABHU. Wpisujemy ABHU w miejscu poprzedniej klasy. A w miejsce AFG wpisujemy AFJD. Teraz musimy zająć się klasą CLC. Jednak nie znajdziemy jej ani tutaj, nie znajdziemy jej ani tu, ani tu. Pliku classes. Możemy zamknąć, otworzyć nową klasę. Tutaj zaznaczamy Don't Save, klikamy OK. Wybieramy starą klasę, klasy 2. Tutaj znowu klikamy OK. Robimy to samo z nową klasą, nowym plikiem DEX. I znowu czekamy. Pamiętamy, że musimy znaleźć klasę CLC. Po wypakowaniu, po rozszyfrowaniu obu plików
starej wersji wpisujemy C. Mamy kilka. Nas interesuje metoda D, a więc w starej wersji klikamy, otwieramy klasę D, klikamy prawym, Graph View. Jak widzimy, mamy tutaj V1, Background Out. Zaznaczamy sobie tą linkę, klikamy Hex View i znowu mamy 1A01. W nowej klasie klikamy tutaj, wpisujemy 1A01, te dwa dane pomijamy, wpisujemy kolejne dwie, 54, 32, Hex, Search Down, Find All, OK. I znowu mamy kilka. Wyszukujemy Background Audio Policy. Czasami po rozpakowaniu właśnie Graph View przechodzi znowu w listę, więc musimy sobie otworzyć widok grafu jeszcze raz. Ale tutaj to problem. Znaleźliśmy klasę, którą nas interesuje. Widzimy, jest to dokładnie to samo. Tak się złożyło, że akurat ta klasa jest identyczna jak w poprzedniej wersji. Czyli tutaj akurat nic nie zmieniamy. Mamy CLCD, tutaj dokładnie to samo CLCD. To zostaje bez zmian. Klikamy Commit Changes. O jednej rzeczy zapomnieliśmy. Potrzebujemy zmienić wersję. Nowa wersja w moim przypadku to 13.03.56, czyli podmieniamy tutaj na 13.03.56. Podać opcjonalne dane. Klikamy. Widzimy, mamy zupdate'owany nasz moduł. To wszystko. Te dwa pliki możemy, te dwa programy możemy zamknąć. Klikamy Don't Save. OK. Tutaj to samo. To wszystko. Teraz wystarczy budować plik APK modułem, zainstalować go na telefon. To wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.